Hej, mam na imię Joanna i witam Cię na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić plisę podłużną, jej węższą i szerszą wersję, a pod koniec na zdjęciach jej różne odmiany. Zacznę od plisy węższej. Nabieram 4 oczka metodą litery E i przerabiam 2 rzędy. Następnie ustawiam maszynę na częściowe przerabianie lub pozycję wstrzymania. Wysuwam do przodu 2 lewe igły i przerabiam 6 rzędów. Zmieniam ustawienia maszyny na dzianie zwykłe i przerabiam kolejne 6 rzędów. Po przerobieniu tych rzędów ustawiam maszynę na dzianie częściowe i wysuwam te same 2 lewe igły do przodu i przerabiam 6 rzędów. Ponownie zmieniam ustawienia na dzianie zwyczajne, wysuwam pozostałe 2 igły do przodu i przerabiam 6 rzędów. Powtarzam te czynności, aż otrzymam wymaganą długość plisy. Teraz pokażę, jak zrobić trochę szerszą wersję tej samej plisy. Nabieram 5 oczek metodą litery E i przerabiam 2 rzędy. Zmieniam ustawienia maszyny na dzianie częściowe i wysuwam 3 igły do przodu. Powtarzam te same czynności, aż otrzymam wymaganą długość plisy. W metodzie tej warto zapamiętać, że gdy igły są wysunięte do przodu, to maszyna jest ustawiona na dzianie częściowe, a gdy igły są w pozycji roboczej, to maszyna jest ustawiona na dzianie zwyczajne. W metodzie tej wygląd plisy można dowolnie zmieniać. Im więcej nabierzemy oczek i pozostawimy je w pozycji dziania częściowego, tym plisa będzie szersza. Im więcej rzędów przerobimy, gdy igły są w pozycji dziania częściowego, tym większe oczka otrzymamy. A im więcej przerobimy rzędów, gdy maszyna jest ustawiona na dzianie zwyczajne, tym większe będą odległości między oczkami. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli tak, to proszę podziel się swoją opinią. Zostawiajcie również pod filmikiem pytania dotyczące przedstawionej metody, a ja bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Jeśli podobał Ci się filmik i nie chcesz przegapić żadnego, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.